Nazywam się Michał Byliniak i mam przyjemność opowiedzieć Państwu o tym zagadnieniu, o tym, w jaki sposób środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w projektach są finansowane, w jaki sposób się je pozyskuje, jak należy z nimi postępować, jakie dokumenty należy posiadać, żeby takie projekty ze środkami trwałymi, mówiąc w skrócie, rozliczyć. Żeby formalnościom stało się zadość, należy powiedzieć, że szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i kilka kwestii technicznych związanych z naszym dzisiejszym spotkaniem. Otóż, proszę Państwa, pracujemy w takiej formule wykładowej, czyli ja mam 2 godziny, żeby opowiedzieć Państwu o najważniejszych zagadnieniach związanych z tymi środkami trwałymi. A następnie Państwo macie sporą przestrzeń na pytania. Oczywiście, jeżeli chcecie zadawać pytania na bieżąco, jeżeli macie jakieś pytania do tych treści, które ja będę przekazywał, to śmiało pytajcie w czacie. Ja ten czat będę śledził, żeby na bieżąco Państwu udzielać odpowiedzi. Gdzieś w połowie mojego wykładu będzie krótka, kilkuminutowa przerwa, żebyście Państwo chwilę odsapnęli. I myślę, że możemy ruszać. Jeszcze jedna tylko techniczna uwaga. Gdyby Państwu zdarzyło się wylecieć ze spotkania, albo gdybym ja się zawiesił czy wyleciał, proszę po prostu o chwilę cierpliwości i próby powrotu. Jeśli chodzi o mnie, to ja niezwłocznie się też na tym spotkaniu z powrotem pojawię, jeśli się tylko coś takiego zdarzy. Drodzy, takie wstępne zagadnienia dotyczące środków trwałych. Prawdopodobnie Państwo wiecie już o tym, że zmieniły się wytyczne kwalifikowalności wydatków. Bo to o wytyczne będziemy się opierać, rozmawiając o środkach trwałych i ich finansowaniu. Wytyczne kwalifikowalności po zmianie 21 grudnia no nie wyglądają jakoś dramatycznie inaczej. Pojawiły się w nich tylko 2 nowe zagadnienia. Pierwsze, no to podstawa prawna zamówień, ponieważ weszła nam ustawa Prawo zamówień publicznych, no więc musiała się pojawić jako podstawa prawna udzielania zamówień przez zamawiających w rozumieniu tej ustawy. Natomiast druga kwestia, która się pojawiła, to tak zupełnie przy okazji Państwu o niej mówię, to kwestia związana z kwalifikowalnością uczestników, która w tej chwili wymaga od beneficjenta uzyskiwania dokumentów potwierdzających status uczestnika, status osoby bezrobotnej i biernej zawodowo. Czyli konieczność uzyskiwania urzędowych dokumentów, a dokładniej zaświadczenia z ZUS-u dotyczącej potwierdzania statusu uczestnika. W jakimś stopniu zostały uszczelnione te zagadnienia związane z kwalifikowalnością uczestników. Natomiast w środkach trwałych i w tych naszych obszarach związanych z ich pozyskiwaniem w zasadzie gruntownych, dużych zmian nie było. Nie ma zmian w finansowaniu środków trwałych ani w ich definicji, więc będziemy mieli stosunkowo łatwo. Chociaż te środki trwałe, już od razu przestrzegam, nie do końca mogą nam pasować do naszej rzeczywistości krajowej. I z tego względu trzeba mieć pewien dystans i pewną rezerwę wobec definicji z przepisów prawa krajowego i definicji z przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków, bo one po prostu, te definicje się nieco różnią, a różnią się przede wszystkim tym, że nie ma wyłączeń. Nie ma takich pozycji, które w kontekście przepisów krajowych środkiem trwałym na podstawie jakiegoś wyjątku nie są. Zaraz zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Do swojej dyspozycji dostaniecie po zakończeniu tego szkolenia prezentację, która to ma na celu jakoś syntetycznie podsumować zagadnienia z dzisiejszego naszego spotkania.
ale dużo więcej informacji znajdziecie w wytycznych kwalifikowalności. Dlatego będę Was prowadził przez wytyczne, żebyście zobaczyli, jak rzeczywiście wygląda zagadnienie dotyczące środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym te drugie dużo trudniej finansować w projekcie, dużo trudniej się z nimi postępuje, rozlicza się je, ale trudniej również dostać zgodę na ich finansowanie. Jeśli chodzi o środki trwałe, te zasady są dosyć przejrzyste. Zresztą zobaczycie Państwo za chwilę. Ja w międzyczasie będę się przełączał na prezentację, na materiał wytycznych kwalifikowalności wydatków, więc zaraz je Państwo zobaczycie. Proszę o dosłownie kilka sekund cierpliwości. W międzyczasie znikłem, ale już się pojawiłem z powrotem. Możecie mnie Państwo nawet podwójnie widzieć, tak się może zdarzyć. Ale ruszamy z wytycznymi i ja tylko podejrzę, które z okien nas w tej chwili interesuje. Tutaj. Proszę Państwa, treść wytycznych kwalifikowalności wydatków powinniście mieć w tej chwili już na swoich ekranach. I tymi wytycznymi się będziemy teraz posługiwać. Gdzie jest definicja środka trwałego? To też jest ważne, żeby zaznajomić się i trzymać się mocno definicji środka trwałego, ponieważ on jest po prostu odrobinę inaczej skonstruowany niż w przepisach prawa krajowego. Rozdział 3, słownik pojęć, to w tym miejscu znajdziecie informacje na temat definicji najważniejszych w ogóle dla kwalifikowalności wydatków i tu między innymi jest personel. Jako że definicje są ułożone alfabetycznie, chyba się trochę rozpędziłem, jako że definicje są ułożone alfabetycznie, to zaraz pod koniec tego słownika znajdziemy definicję środka trwałego. Mamy środki trwałe opisane pod X-em, pod literą X. Jeśli chodzi o ich definicję, to są środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości z zastrzeżeniem inwestycji. I teraz clou tego, co środkiem trwałym jest. Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. To jest bardzo ważna kwestia dla środka trwałego. Jeżeli coś nie ma okresu ekonomicznej użyteczności dłuższego niż rok, nie jest środkiem trwałym. Zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki. I tu mamy taką listę w szczególności, taki katalog w szczególności, co oznacza, że on nie jest zamknięty. Ten katalog nie jest katalogiem zamkniętym, oznacza to, że inne spełniające wymagania, o których powiedziałem przed chwilą, też się mieszczą, ale w szczególności nieruchomości, w tym grunty i prawo użytkowania gruntów, budowli i budynków, lokale, i tu są różne rodzaje lokali wymienione, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy. Tu się pojawia niespodzianka z tym inwentarzem żywym. On jest środkiem trwałym i bardzo często pojawiają się w tym temacie pytania o trwałość. Natomiast zastanawiam się, czy trzymać Państwa jeszcze w niepewności, ale chyba nie będę trzymał. Trwałość mamy na drugą część naszego spotkania zaplanowaną, ale od razu mogę Państwu powiedzieć, środki trwałe w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego, bo to o nich dzisiaj rozmawiamy, nie są objęte trwałością. Wcale. Jedyne, co jest objęte trwałością, to cross-financing. Więc jeśli macie Państwo maszyny, urządzenia, jeśli macie inwentarz żywy, one nie będą objęte trwałością w projekcie.
Chciałem Wam to pokazać przy definicji, bo to jednak ma znaczenie. I takie środki trwałe, czy one mają jednostkową wartość? Czy one odnoszą się do jakiejś wartości netto, która funkcjonuje? No, jak najbardziej jest taka wartość i to jest 10 tysięcy złotych netto, jednostkowo. W związku z tym mamy środek trwały spełniający tę definicję i wartość jednostkową co najmniej 10 tysięcy. Jeśli cokolwiek spełnia wymagania dotyczące definicji, ale nie ma wartości 10 tysięcy, nie jest środkiem trwałym. Jest wyposażeniem. I tu zaczyna się pewna rozbieżność pomiędzy przepisami krajowymi a kwalifikowalnością. Ponieważ Państwo jako podmioty jesteście upoważnieni do tego, żeby w politykach rachunkowości zapisać sobie inną wartość środka trwałego. Czyli możecie mieć zapisane w polityce rachunkowości i nie jeden podmiot tak ma, pomimo że była zmiana w 2018 roku, w lutym, z tego co pamiętam, i przeniesienie wartości środka trwałego z 3,5 na 10 tysięcy, ale to jest taki próg maksymalny. Czyli wiele podmiotów ma wpisanych do swojej polityki rachunkowości, ma wpisane, że to środek trwały będzie miał wartość powyżej 3,5 tysiąca netto. I tu jest wszystko w porządku. Czyli czy może się tak zdarzyć, że coś jest u Was w podmiocie środkiem trwałym, a nie jest w projekcie? Oczywiście. Jeśli Wasza polityka rachunkowości mówi o tym, że wartość jednostkowa środka trwałego to 3,5 tysiąca, to coś, co będzie miało, powiedzmy, wartość 4 tysiące netto i spełni wymagania definicji, będzie dla Was środkiem trwałym w podmiocie, w polityce rachunkowości, a w projekcie nie będzie. I teraz odwróćmy tę sytuację. Czy może się zdarzyć tak, że coś będzie środkiem trwałym w projekcie, a nie będzie środkiem trwałym u Państwa w podmiocie? Oczywiście może się tak zdarzyć. I tu możemy przywołać chociażby przykład szkół i wyposażenia pracowni. Pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni przedmiotowej nie będzie w rozumieniu przepisów krajowych i ustawy o rachunkowości środkiem trwałym, a we wniosku o dofinansowanie i w projekcie będzie. Ponieważ tych wyłączeń, które wokoło ustawy o rachunkowości funkcjonują, po prostu wytyczne kwalifikowalności zwyczajnie nie ujmują. Czyli ten świat środków trwałych jest trochę zwariowany w naszym systemie wdrażania funduszy europejskich, ale trzeba się pilnować tej definicji. Po pierwsze, definicja spod litery X z 3 rozdziału, a po drugie wartość jednostkowa 10 tysięcy złotych netto. I tu jesteśmy bezpieczni. Jeśli stosujemy te wymagania, jesteśmy bezpieczni. Dlaczego to ma takie znaczenie? Ponieważ środki trwałe obejmowane są w projektach limitami. Te limity znajdziecie w regulaminach konkursów, ale później te limity sami na siebie nakładacie. Autor wniosku o dofinansowanie określa wartość środków trwałych w projekcie, które mają zostać zakupione i następnie tej wartości przekroczyć się nie powinno. Nie powinno. Czy nie można? Można. Natomiast nadwyżkę, jeśli nie przesunę pieniędzy, nadwyżkę będę musiał dołożyć z własnych środków. A jeśli natomiast uzyskam zgodę instytucji na przesunięcie pieniędzy, to wartość środków trwałych w projekcie, mimo że podlegają limitowi, można zwiększać. I teraz, proszę Państwa, należałoby przybliżyć Wam drugą definicję, która nas będzie interesowała, czyli wartości niematerialne i prawne. One są w słowniku pod CC. Skończyły się litery alfabetu, więc pojawia się numeracja podwójna. Wartości niematerialne i prawne to są znowu
wartości z ustawy o rachunkowości nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania i znów okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok. I w szczególności są to autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, do patentów, do znaków towarowych, różnego rodzaju wiedza czy prawo do używania na podstawie najmu, czy leasingu, czy dzierżawy. I teraz właśnie, jeśli chodzi o tę definicję, ona ma duże znaczenie w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ mogą nam się pojawić jakieś autorskie programy związane z prowadzeniem czy realizacją zajęć, programy autorskie dotyczące przedszkola i jego funkcjonowania. Różne tutaj formuły wartości niematerialnych i prawnych mogą wystąpić, ale proszę zwrócić uwagę, że te wartości niematerialne i prawne nie wchodzą w limit razem ze środkami trwałymi. Bo bardzo wiele osób ściśle wiąże te dwa zagadnienia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. I fakt, one w ustawie o rachunkowości są bardzo do siebie zbliżone. One funkcjonują często w takiej rzeczywistości realizacji projektów obok siebie, ale limity wartościowe dotyczą środków trwałych. I to fakt, że wartości niematerialne i prawne pojawiają się rzadko. No bo jaki rodzaj kosztu mógłbym w projekcie przewidzieć, żeby mieścił się w te definicje? Tak jak powiedziałem, autorski program realizacji zajęć, który ja kupuję, jakąś określoną metodą oczywiście, który ja kupuję i wówczas będę miał możliwość jego wykorzystania. Mogą się pojawić leasingi, mogą się pojawić dzierżawy, najmy, natomiast to się pojawia rzadko, bo każdy beneficjent chce kupić, jeśli to tylko możliwe. Zresztą zaraz okaże się, że z tym kupowaniem wcale nie jest tak łatwo. Ok, czyli mamy dwa zagadnienia. Wprowadziliśmy te najważniejsze zagadnienia dla naszego dzisiejszego tematu. I teraz tak. Środki trwałe objęte są limitem. Ten limit wynika z regulaminu konkursu. Mogę Państwu powiedzieć, że ten limit środków trwałych jest powiązany ściśle z limitem cross-financingu. Każda instytucja, która zarządza programem, ma nałożony odgórnie limit 10% na środki trwałe i cross-financing. Natomiast jako, że instytucja może sobie zarządzać szczegółowo odpowiednimi działaniami, konkursami, może pewne rzeczy w tym zakresie samodzielnie ustalać, to pojawiają się czasem takie konkursy, gdzie limit środków trwałych czy cross-financingu, on nam się tu przy okazji przykleił, będzie dużo wyższy niż 10%. Mogą się pojawić konkursy, gdzie tylko środki trwałe zostaną dopuszczone. Mogą się pojawić takie, gdzie ten limit będzie 30 czy 40%. I tym sposobem będziecie Państwo musieli dostosować się, pisząc wniosek, do tego limitu, a następnie, kiedy już podpiszecie umowę o dofinansowanie, dostosować się do tego, co znalazło się we wniosku o dofinansowanie. I tu przestrzegam, żebyście Państwo nie sugerowali się tym, że w regulaminie konkursu jest napisane, że na środki trwałe jest limit 10%, a ja sobie zaplanowałem w ramach projektu wartość środków trwałych, która odpowiada powiedzmy 6% wszystkich kosztów.
I teraz, jeśli się okaże, że środki trwałe są warte więcej niż zakładałem, to nie ma problemu, bo w regulaminie konkursu było 10%. Otóż problem jest, bo 10% limit obowiązywał na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. A na etapie realizacji projektu obowiązuje Państwa ten limit, który sami wpisaliście sobie do wniosku. No być może ktoś Wam wpisał, ale Wam przyszło realizować te zapisy. I teraz co z tym zrobić? Po pierwsze, sprawdzić, czy to aby na pewno są środki trwałe. Bo może się okazać, że ktoś niefrasobliwie zapisał, że środkiem trwałym jest zakup o wartości powiedzmy 4000 zł netto. Po prostu przeoczył, że mamy 10-tysięczny limit i zostało to zakontraktowane, czyli podpisano umowę na wartość, na taki zakup jako środek trwały. Wówczas nie bardzo musicie się Państwo przejmować limitem, ponieważ jeśli coś nie będzie spełniało wymagań dotyczących samej definicji środka trwałego, to nie będzie we wniosku o płatność rozliczane jako środek trwały. Natomiast gorzej jest w sytuacji, kiedy zaplanuje się coś jako środek trwały, a wartość będzie niewystarczająca. Czyli jeżeli wartość zakupu przekroczy to, co zostało zaplanowane we wniosku. Ale znowu z pomocą przychodzi umowa o dofinansowanie. Jeden z jej ostatnich paragrafów dotyczących zmian w projekcie mówi o tym, że Państwo możecie wprowadzać zmiany, możecie przesuwać pieniądze między zadaniami do 10% mniejszego z zadań, natomiast możecie to robić bez zgody instytucji. Ale przy tym zapisie pojawia się zakaz. Zakaz przesuwania tych pieniędzy na cross-financing, na środki trwałe, no i między innymi na wydatki rozliczane ryczałtem. Co teraz? Czy to oznacza, że nie wolno w ogóle w projekcie przesuwać pieniędzy na środki trwałe, jeśli mamy potrzebę, jeśli ta wartość jest większa niż planowaliśmy? Wolno. Natomiast trzeba uzyskać zgodę instytucji. Nie ma możliwości przesuwania samowolnie, bez zgody instytucji, pieniędzy na środki trwałe po to, żeby je zwiększyć. Tak samo, przy okazji o tym mówię, sytuacja ma się z cross-financingiem. I to jest bardzo ważny temat dotyczący pilnowania limitu. Bo we wniosku o płatność, kiedy przyjdzie Państwu rozliczać wydatek, będziecie oznaczać go jako ten wydatek, który spełnia kryteria na przykład środka trwałego. I system SL 2014 będzie zliczał wartość tych poszczególnych środków trwałych, sumował ją i porównywał z wartością z umowy o dofinansowanie. W związku z tym na pewno nie ucieknie uwadze opiekuna jakiekolwiek przekroczenie wartości tych środków. Czyli to trzeba monitorować na bieżąco. W realizacjach projektów chcę jeszcze Państwu powiedzieć o sytuacji, w której może się tak zdarzyć, że macie we wniosku o dofinansowanie niewłaściwie oznaczony środek trwały. Najczęściej pojawiają się pomyłki w kontekście środka trwałego i cross-financingu. Najczęściej występuje to w projektach przedszkolnych i żłobkowych. Place zabaw są oznaczane jako środki trwałe, a nimi nie są. Tu pojawia się dodatkowo definicja cross-financingu, którą należałoby Państwu wprowadzić, ale myślę, że wystarczy powiedzieć, że cross-financingiem będą elementy infrastruktury na stałe przytwierdzone do nieruchomości. I w takim razie plac zabaw jest elementem infrastruktury na stałe przytwierdzonym do nieruchomości. Czy to jego nawierzchnia, czy zabawki, które są tam montowane, w związku z tym nie są środkami trwałymi. Są cross-financingiem. I takie pomyłki nierzadko się zdarzają. Mam okazję wyciągać z takich kłopotów podmioty, prostować,
dogadywać z instytucją, w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić, no żeby wszystko było zgodnie z wymaganiami systemu wdrażania funduszy europejskich, to należałoby przede wszystkim zmienić wniosek o dofinansowanie, no i wyprostować, co tym środkiem trwałym faktycznie jest, a co nim nie jest, no ale to się wiąże z aneksem do umowy. No właśnie. Zmiana wartości środków trwałych w trakcie realizacji projektu to zawsze aneks do umowy. Dlaczego? Ponieważ środki trwałe wpisane są do umowy o dofinansowanie, ich wartość i limit wartościowy jest najczęściej wpisany do umowy o dofinansowanie, a to, co wpisane do umowy i będzie się zmieniać, no to niestety zawsze będzie wymagało aneksu. Jeszcze kilka słów na temat funkcjonowania środków trwałych w projektach ryczałtowych, ponieważ to jest troszkę inne środowisko. W projektach ryczałtowych, czyli rozliczanych w całości uproszczonymi metodami, będziecie Państwo mieli założony limit środków trwałych, tak samo jak ten limit był zakładany w projekcie na rzeczywistych wydatkach, ale tutaj będziecie rozliczać ten projekt nie według wydatków, a według planu. Czyli jeśli wykonacie wskaźniki przypisane do konkretnych zadań, będziecie rozliczać całość zadań. Jeśli w tych zadaniach zaplanowano środki trwałe, a to jest kategoria podlegająca limitom, wówczas będziecie Państwo rozliczać wartość tych środków nie taką, jakiej wysokości ponieśliście wydatek, a będziecie ją rozliczać zgodnie z deklaracją z wniosku. Czyli jeśli środki trwałe w projekcie zaplanowano łącznie wartości 36 000 złotych, a wydaliście to Państwo na nie 38 000 złotych i jest to projekt ryczałtowy, wówczas rozliczacie 36, mimo że całość możecie pokryć dotacji. Tym się rządzą projekty ryczałtowe. Rozliczane są deklarowane we wniosku o dofinansowanie wydatki, a nie realne wydatki. Czy to oznacza, że w projekcie ryczałtowym, jeśli przekroczę wartość środka trwałego, czy łączną wartość środków trwałych z wniosku o dofinansowanie, oznacza to, że nie mogę rozliczyć całości? Mogę. Jeśli mam oszczędność w innym miejscu, oczywiście mogę, a we wniosku o płatność umieszczam informację, umieszczam rozliczenie tego deklarowanego wydatku, a nie realnego wydatku. Na to zwracajcie proszę ogromną uwagę. To oczywiście będzie mieszać szyki wszystkim księgowym, to oczywiście będzie u skarbników w gminach powodować niezadowolenie i ja się absolutnie nie dziwię. Natomiast no tak ta nasza rzeczywistość projektowa wygląda. To taka praktyka postępowania ze środkami trwałymi w ramach projektu. Wartości niematerialne i prawne nie są objęte limitem, więc one funkcjonują sobie w projekcie trochę inaczej. Nie oznacza się ich jako wartości niematerialne i prawne we wniosku o dofinansowanie. Czyli funkcjonują jak normalny wydatek, który został zaplanowany. Tu moja sugestia, jeśli piszecie wnioski o dofinansowanie, żeby uzasadniać potrzebę ich nabycia, ponieważ to są dosyć kontrowersyjne wydatki. One są czasem trudno namacalne, one są czasem w dużej mierze wirtualne, te wartości. W związku z tym trzeba je porządnie uzasadnić, żeby instytucja przepuściła taki zakup. Przypominam tylko, że dla oceny kwalifikowalności wydatków zawsze najważniejszym kryterium jest niezbędność. Jeśli Państwo ją zapewnicie, jeśli uzasadnicie, że ten zakup jest niezbędny, nie ma problemu, instytucja powinna to przepuścić.
Czyli wartości nie będą limitowane, będą funkcjonowały jak normalny wydatek, będą podlegały wszelkim wymaganiom związanym z kwalifikowalnością, tak jak wszystkie inne wydatki. To środki trwałe będą miały dużo więcej szczegółowych wymogów związanych z ich rozliczaniem. I teraz, proszę Państwa, trochę przenosimy się na chwilę na nasze poletko własnej polityki rachunkowości. Wszystkie podmioty publiczne taką politykę mają, podmioty prywatne, organizacje pozarządowe będą miały, bo mają pełną rachunkowość. Natomiast biznes w mniejszej skali, ten, który nie ma pełnej rachunkowości, polityki rachunkowości miał nie będzie. Ale to nasze podwórko różni się, jak już zaznaczyłem, od tego, co dzieje się w projektach i może się tak zdarzyć, że Państwa projekt będzie musiał rozliczyć coś jako środek trwały, a u Was w Waszej dokumentacji wewnętrznej będzie to sobie funkcjonowało jako wyposażenie. Absolutnie proszę się tym nie przejmować, nie kłopotać. Pamiętajcie o tym, że jeśli coś w rozumieniu Waszej polityki rachunkowości i przepisów krajowych nie jest środkiem trwałym, a jest w projekcie, to absolutnie nie oznacza, że Wy musicie go wciągać do ewidencji środków trwałych, że musicie przygotowywać tabelę amortyzacji i tak dalej. Nie. Traktujcie proszę definicję środka trwałego z wytycznych kwalifikowalności jako nazwę. Nie realny status w prawie krajowym, tylko nazwę, która zrzesza, która przykrywa po prostu określony rodzaj sprzętu, głównie sprzętu, który w projektach będziecie kupowali. W związku z tym chcę tutaj Państwa upewnić, że jeżeli coś we wniosku o dofinansowanie jest oznaczone jako środek trwały, to nie oznacza automatycznie, że u Was musi się znaleźć w Waszej dokumentacji finansowej jako środek trwały w ewidencji i tak dalej. No właśnie, kwestie ewidencji, do czego to jest przydatne, po co to jest, z pominięciem w pewnym stopniu przepisów prawa krajowego, jak to funkcjonuje, bo to Państwo prawdopodobnie wiecie, ale w kontekście realizacji projektu i kontroli. W momencie, kiedy kupujecie środek trwały w projekcie, tak jak już powiedziałem, objęty jest limitem, to bardzo duże znaczenie mają zasady jego finansowania. Ja będę o nich za chwilę opowiadał, natomiast chciałbym zacząć od tematu weryfikacji tego zakupu i kontroli. Podmiotom, instytucjom, które będą Państwa kontrolować, a to jest głównie instytucja, z którą podpisaliście umowę o dofinansowanie, plus ewentualnie Krajowa Administracja Skarbowa jako instytucja audytowa, te instytucje nierzadko będą posługiwać się dokumentami środka trwałego, które Państwo wytworzyli, jeśli coś jest u Was w Waszej ewidencji środkiem trwałym, bo te dokumenty są bardzo pomocne do określenia kilku ważnych kwestii z nim związanych. Po pierwsze, każdy środek trwały w przepisach prawa krajowego ma kartę środka trwałego. Ta karta środka trwałego będzie zawierać informacje o tym, kiedy on został nabyty, kiedy on został przekazany do użytkowania, jakiej był wartości na początku i bardzo ważną informację dla kontrolerów, gdzie on się powinien znajdować. Na karcie środka trwałego jest lokalizacja, jest miejsce przechowywania tego środka trwałego. I dlatego jest to bardzo ważne, bo kontroler, który przyjdzie, środka trwałego na miejscu nie ma, a w dokumentacji na karcie środka jest napisane, że on się tu powinien znajdować, może realnie zarzucić beneficjentowi, że nie jest przechowywany tu, gdzie wskazuje dokumentacja. I na to musicie Państwo bardzo uważać.
Z drugiej strony dokumentacja środka trwałego będzie bardzo pomocna do kontroli i oceny kwalifikowalności wydatku w takiej specyficznej, niezbyt często występującej sytuacji, kiedy państwu przychodzi rozliczać amortyzację, a nie zakup środka trwałego. Ta amortyzacja będzie występowała w zasadzie w bardzo nielicznych przypadkach. Amortyzacja będzie występowała wtedy, kiedy środek trwały nabyliście przed rozpoczęciem realizacji projektu i nie chcecie albo nie możecie rozliczyć jego zakupu. Wtedy z tabeli amortyzacji będzie trzeba wziąć wartość odpisów amortyzacyjnych i sprawdzić, po pierwsze, czy w tabeli amortyzacji wszystko ujęte jest zgodnie z przepisami prawa i założeniami polityki rachunkowości, a następnie będzie trzeba zobaczyć, w jaki sposób beneficjent rozlicza wkład w postaci amortyzacji. Jeśli zgodnie z zapisami tej tabeli i wniosku o dofinansowanie, no to wydatek w postaci amortyzacji jest kwalifikowalny. Czyli dokumentacja środka trwałego będzie pomocna przy kontroli projektu i kontroli finansowania i rozliczania tych środków trwałych, przede wszystkim w zakresie lokalizacji, a po drugie w zakresie wartości odpisów amortyzacyjnych. Należałoby tu teraz Państwu powiedzieć kilka słów na temat zasad finansowania tych środków trwałych i w tym celu wracam do spisu treści, żebyście Państwo zobaczyli, gdzie to jest. Rozdział 6.12 Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tak się nazywa rozdział. I w tym rozdziale znajdziemy sporo informacji dotyczących właśnie zakupu, amortyzacji i leasingu, czyli tych trzech podstawowych sposobów finansowania. Później już w rozdziale związanym z FS-em, Europejskim Funduszem Społecznym, już takich informacji Państwo nie będziecie mieli. Czyli 6.12 jako sposób finansowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Tu mamy połączone te zagadnienia. Trzeba być bardzo czujnym, bo techniki finansowania to jedno, a limity to drugie. Czyli przestrzegam Państwa, żebyście teraz uważnie śledzili, żeby nie pomieszały się środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Pierwsza zasadnicza rzecz. Obie te kategorie wydatków należy we wniosku o dofinansowanie uzasadnić. I nie ma sensu, żebym ja Państwu szczegółowo opowiadał o uzasadnieniu w momencie, kiedy tych konkursów w perspektywie finansowej zostało kilka i zakładam, że nie będziecie wszyscy pisać w nich wniosków o dofinansowanie. Dużo o tych uzasadnieniach mówi regulamin konkursu i myślę, że nim się trzeba kierować, ale te uzasadnienia będą dla Państwa bardzo przydatne na etapie realizacji projektu. Dlaczego? Bo tam będzie można wyczytać informacje, których nie było nigdzie więcej, które nie znalazły się w szczegółowym budżecie. Tak naprawdę w tych uzasadnieniach znajdziecie Państwo informacje, co autor miał na myśli. A w przypadku amortyzacji niejednokrotnie zdarzy się, że tam będzie klucz podziałowy dotyczący tego, ile czasu środek trwały będzie wykorzystywany w projekcie, a ile poza nim. Jakie były założenia i skąd te przyjęte wartości dotyczące rozliczenia w projekcie. Zwracajcie proszę na to uwagę, bo te uzasadnienia, które Wam autor wniosku zostawił, jeśli to nie Wy jesteście autorem wniosku, chociaż już mogliście oczywiście zapomnieć, a te uzasadnienia mają duże znaczenie dla rozliczania,
albo dla uzasadniania określonego poziomu rozliczenia. Gdzie one są? One są za szczegółowym budżetem, na samym końcu w uzasadnieniach wydatków. Tam się uzasadnia wkład, pomoc publiczną, ale również środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. One mają swoje pole i tam jesteście Państwo w stanie znaleźć jakieś przydatne informacje. Dalej, jeżeli chodzi o wymóg uzasadnienia od 10 000 złotych netto i tu w pewnym stopniu już ten próg jest wprowadzany, 10-tysięczny, on się tu pojawia jeszcze wielokrotnie. One wymagają bezwzględnie uzasadnienia. Uzasadnienie może być jednozbiorcze. To pojawia się ta informacja kawałeczek dalej, że nie musi być sporządzone indywidualnie, może być jednym zbiorczym uzasadnieniem. Ono będzie związane również z formą finansowania. Formy finansowania, jak już wymieniłem, będziecie Państwo mieli 3. Zakup, no najbardziej pożądany oczywiście, amortyzację, też nie najgorszą formę, i leasing. Ta trzecia forma mało popularna, ale czasem stosowana w projektach, gdzie kupuje się maszyny, chociażby do zakładów aktywizacji zawodowej, czy do warsztatów terapii zajęciowej, różnego rodzaju urządzenia. To się zdarza w projektach. W związku z tym tutaj pojawia się ten wątek uzasadnienia. Ten wybór metody finansowania jest o tyle ważny, że trudno go później zmienić. Zobaczycie zaraz, jak zakup środka trwałego zależy od tego, do czego on będzie przeznaczony. No nie tylko środka trwałego, oczywiście ja tu temat nazywam w skrócie środkami trwałymi, natomiast oczywiście dotyczy to również wartości niematerialnych i prawnych. Koszty są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Funkcjonują limity, ale tak jak mówię, na wartości nie ma limitów w większości regulaminów i musicie ich przestrzegać, chyba że przesuniecie pieniądze. To już Państwu na to uwagę zwróciłem. No, żeby przesunąć pieniądze, gdzieś musimy mieć oszczędność w trakcie realizacji projektu. No, z pustego i Salomon nie naleje, doskonale o tym wiemy. I teraz najbardziej pożądana forma finansowania, czyli zakup. Co muszę powiedzieć Państwu o zakupie, żebyście wiedzieli, jak te środki trwałe kupować. One dzielą się i środki, i wartości. Cały czas przypominam, że tutaj będziemy mieli w sposobach finansowania jedną i drugą kategorię podejmujemy. One dzielą się na 2 rodzaje. Bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu i wspomagające. Te 2 kategorie są czasem trudne do rozdzielenia, do rozróżnienia, ale najczęściej da się zbadać przez cel projektu. Jak widzicie Państwo, tutaj wyposażenie pracowni komputerowych w szkole jest wskazane przy bezpośrednich. Ja je nazywam bezpośrednimi i wspomagającymi, żeby było krócej. Mamy wskazane wyposażenie pracowni. I tak, ono będzie takim bezpośrednim środkiem trwałym, o ile w ogóle będzie środkiem trwałym. Ale wówczas, kiedy celem projektu jest między innymi wyposażenie tej pracowni, jest usprawnienie sposobu prowadzenia zajęć, jest prowadzenie dodatkowych zajęć i wyposażenie uczniów w kompetencje, które im będą potrzebne gdzieś tam dalej w życiu. I to jest cel. W związku z tym, jako że celem jest wsparcie placówek edukacji, to wyposażenie pracowni komputerowej będzie takim środkiem bezpośrednim. Uwaga, bardzo teraz Państwa przestrzegam, bo wiele podmiotów, pisząc wnioski, czy później... Tak to czasem niestety jest, że człowiek zbuduje napięcie, a następnie
oprogramowanie go po prostu zmiecie z planszy. W związku z tym, proszę Państwa, wracamy do form finansowania i do tego, o czym powiedziałem. Zwróćcie proszę uwagę na to, że w momencie, w którym opowiadam o ograniczeniach dotyczących zakupu, czy ograniczeniach związanych z amortyzacją, zaraz potem leasingiem, to dotyczy tylko tych przypadków, gdzie mamy spełnione wymagania dotyczące definicji środka trwałego przede wszystkim. Czyli jeżeli wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 netto, to nie obowiązuje ten limit. Nie obowiązuje to ograniczenie. I dlatego trzeba zwracać uwagę, bo tu wyposażenie pracowni komputerowych przy jednostkowej wartości komputera rzędu 3 czy 4 tysięcy netto nie wchodzi w limit środków trwałych. Więc ten przykład może w wytycznych jest nie do końca dobrze trafiony. Ale jeśli jest to jakiś element wyposażenia pracowni przedmiotowej, załóżmy, że jest to komora lakiernicza. Miałem okazję takie kupować w projekcie dla szkoły samochodowej. W takim układzie to ma jednostkowo wartość powyżej 10 000 i jest bezpośrednio związane z realizacją projektu, na przykład na rzecz kompetencji uczniów, którzy będą się tam uczyć lakierować karoserię. I to jest środek bezpośrednio związany. I teraz środek wspomagający. Środek wspomagający nie jest bezpośrednio związany z celem projektu, ale ma się przyczynić do jego osiągnięcia. No i tu niestety ta granica jest dosyć płynna. Mógłbym powiedzieć Państwu, co Wam się uda przeforsować na ocenie wniosku o dofinansowanie jako bezpośredni, to możecie kupić. Ale nie chcę tego sprowadzać do takiego błahego, banalnego rozwiązania. Środkiem wspomagającym w momencie, kiedy prowadzicie szkolenia dla na przykład osób bezrobotnych, są narzędzia, które oni będą wykorzystywać w trakcie tych szkoleń. Na przykład projektor, na przykład komputery, ale miałem okazję realizować projekt, w którym szkoliliśmy rehabilitantów i tam potrzebne były łóżka do masażu, na których oni po prostu mogli ćwiczyć. I to byłby również taki środek wspomagający. Ale, i tu znowu wracamy, nie ma jednostkowo wartości powyżej 10 000 złotych. No właśnie. Dobrze, czyli dwa rodzaje środków, które możemy finansować. Wartości oczywiście również do tego zakresu należą, czyli nie tylko środki trwałe, ale i wartości niematerialne i prawne, wspomagające albo bezpośrednio związane. I teraz tak, wytyczne opisują to trochę naokoło. Wydatki, o których mowa w punkcie pierwszym, mówimy tutaj o tych środkach bezpośrednich, mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem wskazania we wniosku z uzasadnieniem konieczności zakupu. I tutaj te wydatki pod 1a, czyli bezpośrednie, ich dostawa, żeby nie było wątpliwości, czy dostawa może być kosztem kwalifikowalnym, bo zdarzyło się dużo takich sytuacji, gdzie beneficjent wyłączał dostawę, bo to przecież nie jest koszt zakupu. Jak widzicie tu nawet w przypadku środków trwałych, dostawa tak, montaż, uruchomienie mogą być kwalifikowalne w całości lub części. Co to oznacza? Jeśli kupuję środek trwały związany bezpośrednio z realizacją projektu, czyli ten pierwszy z listy dwóch rodzajów środków trwałych, wówczas mogę sfinansować zakup w całości, rozliczyć całość zakupu
pod warunkiem, że on będzie wykorzystywany wyłącznie do realizacji projektu w okresie realizacji. No właśnie, tu pojawia się jeszcze jedno zagadnienie. Środek trwały, który będzie wykorzystywany również do innych celów. Wartości niematerialne i prawne tak samo. Jeśli w ramach projektu będę wykorzystywał je do innych celów równolegle, no bo jeśli będę wykorzystywał tylko do innych celów, to nie mam możliwości finansowania w projekcie. No ale załóżmy, że kupuję urządzenie, które będzie wykorzystywane w projekcie i poza nim. Miałem taką sytuację w województwie świętokrzyskim, gdzie instytucja zarządzająca właśnie zapytała mnie, jak sobie poradzić z takim tematem. Beneficjent kupił wyposażenie kuchni. Jakiś zaawansowany technologicznie piec, tu żadnych wątpliwości, że jest to środek trwały. I teraz to wyposażenie kuchni miało służyć do prowadzenia zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z jednej strony zajęć takich aktywizacyjnych, gdzie część uczestników po prostu potrzebowała jakichś podstawowych kompetencji życiowych, typu jak sobie zrobić coś do jedzenia, a z drugiej strony również do prowadzenia kursów zawodowych, które miały zapewnić pracę uczestnikom. No i świetnie, tylko że ten sam beneficjent, który jest organizacją pozarządową, wykorzystywał ten piec do świadczenia odpłatnych usług cateringowych w okresie realizacji projektu. Czyli powiedzmy zajęcia związane z aktywizacją odbywały się od 12 do 18, a bladym świtem i do godziny 12 przygotowywane były posiłki, które później odpłatnie, normalnie, komercyjnie były dostarczane. No tu się pojawiają dwa zagadnienia. Pomocy de minimis, czy pomocy publicznej, o której rozmawialiśmy wczoraj, i pojawia się drugi wątek związany z wykorzystaniem środka trwałego nie tylko do projektu. I co poradziłem instytucji? Co mówią wytyczne kwalifikowalności? Jeśli środek albo wartości będą wykorzystywane również poza projektem, ten zakup, mimo że tu dopuszczalny w całości, należałoby rozliczać proporcjonalnie. A jak te proporcje wyprowadzić? No przede wszystkim proporcja z czasu. Temu beneficjentowi polecono wyliczyć, ile czasu dziennie średnio będzie przeznaczone na działalność poza projektem, a ile na projekt. No i tym sposobem można było wyliczyć proporcje. Więc zwracam Państwu uwagę na to, że nawet jeśli środek jest bezpośrednio związany z wdrażaniem projektu, jeśli będzie wykorzystywany również poza projektem do innych celów, to nie da się rozliczyć 100% wartości jego zakupu. To myślę, że dosyć dokładnie to omówiłem. Natomiast teraz te środki wspomagające, czyli 1B. Te środki mogą być kupowane, no właśnie, bo wielu mówi o tym, że nie wolno kupować środków wspomagających, można je tylko amortyzować. No nie do końca tak to działa. Te środki i wartości powyżej 10 000 jednostkowo netto, które są wspomagającymi, mogą zostać kupione, ale rozlicza się wydatki do wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były wykorzystywane na rzecz projektu. I tu znowu trzeba zwracać szczególną uwagę, bo nie za okres realizacji całego projektu, załóżmy 2 lata, a tylko jeśli były wykorzystywane w projekcie przez pół roku, mimo że projekt miał 2 lata, to za te pół roku, czyli za 6 miesięcy, 6 miesięcznych odpisów amortyzacyjnych muszę wyliczyć
i wartość zakupu mogę rozliczyć wyłącznie do tej wysokości. Czyli mam fakturę zakupu, ale nie rozliczam jej całej. I wówczas ogromne znaczenie ma karta środka trwałego, tabela amortyzacji i sposób amortyzacji tego środka trwałego. Jeśli on będzie amortyzowany jednorazowo, to problem z głowy możemy rozliczyć całość. Jeśli natomiast będzie amortyzowany co miesiąc, to odpisy amortyzacyjne za okres wykorzystania w projekcie. To będzie możliwość finansowania takiego środka wspomagającego. Ogromna rola instytucji przy ocenie wniosku o dofinansowanie, żeby ewentualnie wskazać Państwu, ten jest wspomagający, tego nie możecie finansować w całości, a ten jest bezpośrednio związany. I bardzo ważna Państwa czujność na tym etapie realizacji projektu, żebyście przypadkiem nie rozliczyli w całości środka wspomagającego, bo potem będzie niespodzianka na kontroli. Przyjdzie kontrola, sprawdzi, no wszystko fajnie, dokumentacja jest, natomiast okazuje się, że jest to środek wspomagający, czyli nie można tego rozliczyć w całości, no i trzeba będzie część środków zwrócić, wartość wydatku kwalifikowalnego będzie trzeba rozliczyć. O wykorzystaniu i przeznaczeniu do innych celów i proporcjonalnym rozliczaniu macie Państwo informacje tutaj w 6.15 1 w punkcie 5, czyli jeżeli będziemy mieli wykorzystanie do innych celów, proporcja, najczęściej proporcja czasu. Oczywiście nie da się wyliczyć idealnie, że codziennie będzie wykorzystywane przez 4 godziny w projekcie i 4 godziny poza nim, no bo jest to niemożliwe, takie równe rozliczenie czy równe wykorzystywanie będzie niemożliwe. Trzeba przyjąć uśrednioną wartość, ale uśrednioną w miarę realną, a nie uśrednioną w taki sposób, żeby było nam możliwie najwygodniej. Pojawiają się jeszcze informacje w tym rozdziale wytycznych o limicie związanym z zakupem środków trwałych. Ten limit nie obowiązuje w kosztach pośrednich, to też jest ważne. W kosztach przeznaczonych na zarządzanie projektem, gdyby Państwu przyszło kupować jakiś taki środek trwały, ja się mocno zastanawiam, co by to było, ale patrzę w tej chwili, mam w biurze Xero, taki kombajn wielki i one potrafią kosztować spokojnie powyżej 10 000 netto. Gdybyście chcieli kupować w kosztach pośrednich takie środki trwałe, czy wartości niematerialne i prawne, to nie ma możliwości. Absolutnie nie ma, nie ma limitu, nie ma ograniczeń. Może źle to ująłem. Macie Państwo możliwość zakupienia, bo nie wchodzi w limit. O, tak będzie bardziej przejrzyście. Ok. Przeznaczenie po zakończeniu. Ważna rzecz. Co można robić ze środkami trwałymi po zakończeniu realizacji projektu? Wartości niematerialne i prawne, jak widzicie, również tutaj w ten zakres się wpisują. Można je przeznaczyć na działalność statutową beneficjenta i tu, jeśli mówimy o podmiocie publicznym czy o podmiocie z sektora organizacji pozarządowych, no to ta działalność statutowa jest jednoznacznie określona. Natomiast gdybyśmy mówili na przykład o którymś z moich podmiotów gospodarczych, o mojej firmie, to działalnością statutową mojej firmy jest po prostu regularna działalność zarobkowa. Więc gdybym kupił w projekcie komputery, to mogę je później wykorzystywać do zwykłej, komercyjnej, odpłatnej działalności. Natomiast jeśli nie mam co z tym zrobić, jeżeli to ma leżeć odłogiem, to moja sugestia jest taka, żeby przekazać nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku. Czyli albo podmiotowi publicznemu, albo organizacji pozarządowej. No ja bym sugerował organizację pozarządową, bo u nich sprzętu nigdy za wiele. Te budżety raczej nie są mocno bogate w organizacjach pozarządowych, więc jeżeli macie komputery, z którymi nie macie co zrobić po zakończeniu realizacji projektu, czy inne środki
to możecie jej nieodpłatnie przekazać. Sporządźcie protokół, jak kontrola zapyta, jest, proszę bardzo, informacja o tym, że jest wykorzystywany do działalności podmiotu niedziałającego dla zysku. To tak ważna informacja związana z przeznaczeniem środków i wartości po zakończeniu realizacji projektu. No i używane. Bardzo ważna rzecz związana z zakupem używanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Tu te wartości zostały przyklejone. Głównie tyczyć się to będzie środków trwałych. Można je kupować i to w ogóle nie ulega wątpliwości, ale mamy dodatkowe wymagania. Jeśli jest to używany środek trwały, to sprzedawca musi Wam wystawić deklarację pochodzenia. Taka deklaracja pochodzenia wykluczy podwójne finansowanie, bo środki trwałe i wartości finansowane 7 lat wstecz, a jeśli mówimy o nieruchomościach 10 lat wstecz, ze środków unijnych lub z dotacji krajowych, z krajowych środków publicznych, są niekwalifikowalne. To jest podwójne finansowanie, no bo wyobraźcie sobie, kupujecie maszynę, która jest finansowana w projekcie i 3 lata później, po zakończeniu realizacji projektu, sprzedajecie ją kolejnemu beneficjentowi, który będzie ją wykorzystywał. Czyli w ramach projektu, w ramach funduszy europejskich został sfinansowany zakup i odkup. I to jest podwójne finansowanie. Ten 7-letni okres ma zapewnić, zresztą taki okres programowania funduszy europejskich jest, więc stąd przyjęta wartość. 7-letni okres ma zapewnić pewnego rodzaju brak podwójnego finansowania. Czyli jeśli kupujecie używany środek trwały, jest to dopuszczalne, ale macie mieć deklarację sprzedawcy o tym, z jakich środków on był finansowany i kiedy był zakupiony. No i używany środek trwały nie może być droższy od środka nowego. Oczywiście tutaj mamy sporo przestrzeni, żeby mówić o tym, że większość środków trwałych używanych jest tańsza, ale mogą się zdarzyć takie, które drożeją z upływem czasu, więc to tak dla porządku został wprowadzony ten zapis. Proszę Państwa, no tym sposobem wychodzimy z zakupu, tego najbardziej popularnego sposobu finansowania. Zostały nam amortyzacja i leasing, do tego trwałość i trwałość rezultatów związane z projektem, czyli możemy sobie zrobić przerwę. Wypadło może nie do końca w połowie, ale zróbmy sobie taką 7-minutową, powiedzmy, mamy przewidziane 15, ale szkoda czasu, więc zróbmy sobie 7-minutową przerwę. Każdy, kto potrzebuje, niech złapie coś do picia i widzimy się za 7 minut, czyli o 11:14. Wracamy, proszę Państwa, znowu do wytycznych kwalifikowalności i parę słów o amortyzacji. Co musimy o niej wiedzieć? Pierwsza i zasadnicza kwestia. Amortyzacja w większości wypadków jest po prostu wkładem własnym. Realizując projekt, dokonujecie Państwo odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami prawa krajowego, czyli zgodnie z tabelą amortyzacji, którą macie pod kartą środka trwałego i będziecie wówczas mogli wykazywać wartość wydatku, który nie jest pieniężny, poniesionego jako wkład własny. Stosunkowo prosta metoda na wkład własny, jeżeli potrzebujemy do realizacji projektu, cały czas pamiętajcie o niezbędności danego środka trwałego, to w takiej sytuacji możemy rozliczać amortyzację. Z całą pewnością instytucja będzie chciała sprawdzić wartość tych odpisów amortyzacyjnych, więc oprócz karty środka trwałego sprawdzi tabelę amortyzacji, wartości odpisów, moment przekazania do użytkowania
ponieważ środek trwały amortyzować można dopiero w kolejnym miesiącu od przekazania do użytkowania. Przypominam tylko, miałem taki przypadek w jednym z projektów w laboratoriach mikrobiologicznych w Krakowie, że amortyzować można również koszty związane z pierwszym uruchomieniem, z dostawą, czyli taki środek trwały można amortyzować w całości. Instytucja sprawdzi wartość odpisów, czy dokonujecie ich Państwo zgodnie z przepisami prawa. Sprawdzi również przeznaczenie tego środka. Oczywiście cały czas mówimy również o wartościach, ja po prostu używam skrótu myślowego, ale sprawdzi przeznaczenie i okres realizacji projektu i wykorzystania środka w projekcie. Spójrzcie proszę, że tutaj mamy to dokładnie rozpisane. Niezbędność do prawidłowej realizacji, żeby można było amortyzację rozliczać. Następnie wartość odpisów wyłącznie do okresu realizacji i wykorzystania środka w projekcie. Czyli znowu, jeżeli projekt trwa 2 lata, a środek będzie wykorzystywany tylko przez rok, no to nie możecie amortyzacji z 2 lat w projekcie rozliczyć. Poza tym odpisy zgodne z przepisami prawa krajowego i tu już kwestia kontroli i sprawdzenia tabeli amortyzacji. Czy odpisy są wyliczone zgodnie ze stawką amortyzacji, która została przyjęta zgodnie z polityką rachunkowości i przepisami krajowymi? Jeśli tak, wszystko jest w porządku. Następnie wydatki nie zostały zgłoszone jako wydatki kwalifikowalne, ani zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych. No właśnie. Nie można środka czy wartości finansować równocześnie zakupem i amortyzacją. No bo jest to podwójne finansowanie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie z jednej strony we wniosku rozliczę zakup, a następnie będę rozliczał właśnie amortyzację, czyli umarzanie wartości tego środka. W takim układzie występować będzie podwójne finansowanie, więc trzeba się pilnować bardzo, żeby go nie dokonać. Co się dzieje z amortyzacją w projektach ryczałtowych? Tam realizuje się odpisy tak samo jak w przypadku projektów na rzeczywistych wydatkach, no bo tego wymagają przepisy krajowe, ale rozlicza się je zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, a nie zgodnie z wartością realnie dokonanych odpisów. Pozostałe wymagania dotyczące amortyzacji, odpisy dotyczą tych środków, które są kupione w sposób racjonalny i efektywny. Tak naprawdę chodzi o to, żeby nie zawyżać wartości środka trwałego po to, żeby wyszła większa wartość odpisów amortyzacyjnych, więc koniec końców większa wartość wkładu własnego. W przypadku, kiedy wartości czy środki są wykorzystywane również w innych celach, proporcjonalne rozliczenie odpisów będzie występowało, to nie mamy innego wyjścia. Musimy to w jakiś sensowny sposób poukładać, znowu z proporcji. W większości wypadków proporcja jest proporcją czasu. Tylko w nielicznych przypadkach i niemal wyłącznie w przypadku nieruchomości będziemy mogli mówić o proporcji powierzchni. Tylko znowu proporcja powierzchni nie jest wygodna, bo ja miałem okazję sporo projektów kontrolować, nie będąc pracownikiem instytucji, a zewnętrznym kontrolerem, i często proporcja powierzchni budzi kontrowersje, bo coś, co tu stoi, jest projektowe, a coś, co nie powinno tu stać, jest projektowe. Co chwila jakiś problem z określeniem jasnych granic. Jeżeli tam nie ma drzwi, jeżeli tam nie ma granicy tego pomieszczenia jakoś jasno i trwale wyznaczonej, to zawsze jest problem. Z czasem i proporcją czasu jest o tyle łatwiej, że po pierwsze
Mówimy tu o pewnych uśrednieniach, czyli nic się nie stanie, jeżeli w tym dniu jest mniej, a w innym dniu jest więcej. A po drugie, będziemy mówili tutaj o pewnym, o trudnej namacalności tego czasu, czyli jakieś ewentualne niewielkie rozbieżności nie spowodują problemu w realizacji projektu. Idziemy dalej. Idziemy dalej z amortyzacją. Wartość rezydualna. Co to jest wartość rezydualna? To jest wartość likwidacyjna środka trwałego, która zostaje na koniec po zakończeniu realizacji projektu. Taka wartość, która powiedziałbym wystaje poza projekt, ona nigdy nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. Wartość rezydualna w funduszach europejskich jest ujmowana tylko w analizach finansowych i to też bardzo rzadko i niechętnie. Ona nigdy nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym. No i właśnie relacja amortyzacji i leasingu. Odpisy mogą być kwalifikowalne, amortyzacyjne do wysokości nabycia przedmiotu leasingu, czyli jeśli będziemy mówili o odpisach, to one nie mogą przekroczyć wartości początkowej takiego przedmiotu. I pojawia nam się trzecia technika finansowania, najbardziej niepopularna, chociaż w niektórych projektach, zwłaszcza infrastrukturalnych, inwestycyjnych, coraz częściej się pojawiająca. U nas w środowisku funduszowym ta technika jest raczej przeznaczona dla maszyn, a ich w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego jest mało, ale postaram się Państwu jakoś pokrótce opowiedzieć i o leasingu. Leasingu mamy 3 rodzaje. To finansowy, operacyjny i zwrotny. Zwrotny jako trzecia opcja jest w zasadzie nieużywany, czyli pozostają te 2 pierwsze. I teraz w tej technice finansowania nie mamy przeniesienia prawa własności na użytkownika, albo nie mamy natychmiastowego przeniesienia. No bo oczywiście dobro, które jest przedmiotem leasingu, można wykupić. I teraz poszczególne 3 rodzaje leasingu należałoby rozróżnić, żeby Państwo wiedzieli, o co w nich chodzi i dlaczego one są tak podzielone. Finansowy działa w ten sposób, że i ryzyko, i korzyści, pożytki z tytułu korzystania z przedmiotu są po stronie leasingobiorcy, czyli beneficjenta w tym układzie, który będzie korzystał z danej maszyny. Jest opcja zakupu przedmiotu leasingu i jest to taki bardzo popularny, chyba najczęściej występujący rodzaj tego mechanizmu. Potem mamy operacyjny, gdzie ryzyko i pożytki są dzielone i okres użytkowania może być krótszy niż jego amortyzacja. Czyli powiedzmy 3-letnie użytkowania bez konieczności wykupu. I teraz te 2 metody finansowania będą w projektach o tyle istotne, że w jednej i drugiej będziemy mogli rozliczać raty leasingowe. Czyli biorę jakiś przedmiot w leasing na potrzeby projektu, podmiot mi udziela prawa do korzystania, bo to w ten sposób działa. Ja wykorzystuję, tak jak samochody się leasinguje, ja wykorzystuję coś, co jest własnością leasingodawcy. W związku z tym płacę mu za prawo do korzystania. I teraz te raty. Pomijam leasing zwrotny, który jest takim dosyć dziwnym mechanizmem, gdzie to ja byłem właścicielem i sprzedałem to leasingodawcy, a teraz korzystam za odpłatnością.
Więc te pierwsze dwa, one będą w projektach raczej funkcjonowały. Co możemy finansować? Raty, ale tylko te, które są związane ze spłatą kapitału przedmiotu leasingu. Czyli część kapitałowa raty. To oznacza, że nie mogę finansować żadnych dodatkowych kosztów powyżej kosztu zakupu. Gdyby ratami leasingowymi pokryć 100% wartości zakupu, to nie wolno mi finansować ani ubezpieczeń, ani jakichkolwiek dodatkowych opłat finansowych na rzecz leasingodawcy, marży czy prowizji. To powoduje, że albo leasingodawca wystawia mi fakturę tylko na część kapitałową raty, a oddzielną pozycją na tej fakturze są wszystkie marże i dodatkowe opłaty, albo kontroler, który bada rozliczenie tego sposobu finansowania, życzy sobie mojej umowy leasingowej i wszystkich szczegółów, żeby wiedzieć, czy ja rozliczam tylko część kapitałową. Dlaczego? Bo leasing nie jest działalnością charytatywną i w porównaniu z zakupem jest droższy. Są oczywiście bardzo nieliczne przypadki leasingu 0%, gdzie leasingodawca nie zarabia na marży czy innych opłatach, a zarabia na odpisach amortyzacyjnych za ten przedmiot leasingu. Po prostu wpuszcza je sobie w koszty. Ale one są rzadkie. W typowym mechanizmie leasingu ja płacę więcej, niż gdybym miał kupić. Ale mam prawo zwrotu, nie mam obowiązku wykupu, mogę korzystać przez okres powiedzmy 2, 3 czy 4 lat. Czyli raty tylko do wysokości części kapitałowej, ponieważ pozostałe elementy już wykraczają powyżej wartości zakupu. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku leasingu operacyjnego i finansowego. Te raty mogą być do wysokości części kapitałowej płacone. I znowu podstawą rozliczenia jest faktura. Faktura dotycząca konkretnych rat, dowody opłacenia tych faktur, czyli dowody wykonania przelewu będą potrzebne, żeby potwierdzić kwalifikowalność wydatku, a suma tych wszystkich rat, które rozliczam, nie może przekroczyć wartości tego dobra, wartości, za jaką leasingodawca je zakupił. Czyli załóżmy, że maszynę od producenta kupuje leasingodawca, udostępnia mi do korzystania, ja płacę raty leasingowe, ale ich suma nie może przekroczyć wartości zakupu początkowej, wartości zakupu od producenta. Co z wykupem? Wykup z leasingu na koniec może się zdarzyć. Może wystąpić taka sytuacja, że w ramach projektu chcę finansować powiedzmy rok leasingu, który już 3 lata wcześniej trwał, i wykup. Ponieważ zapłacę ostatnie raty, wykupię i będę korzystać jeszcze w ramach realizacji projektu. I to jest dopuszczalne. Znowu muszę mieć dowód na to, że wartość tego wykupu i poprzednich rat nie przekracza całości wartości zakupu tego dobra. W ten sposób to działa. Nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane, natomiast zawsze trzeba pamiętać o tym, że jeśli rozliczam leasing, instytucja będzie żywo zainteresowana wartością rat i instytucja będzie żywo zainteresowana tym, czy nie rozliczam żadnych prowizji, żadnych dodatkowych elementów związanych z wynagrodzeniem tego mojego leasingodawcy. Jeśli umowa leasingu obowiązuje dłużej niż okres realizacji projektu, czy niż dany środek będzie wykorzystywany w projekcie, wówczas mogę rozliczać raty tylko w okresie realizacji. No to zrozumiałe, że wydatków
po zakończeniu realizacji projektu nie mogę ponosić, no bo dany środek trwały na przykład nie będzie już niezbędny do realizacji tego projektu. Umowy leasingu są o tyle wygodniejsze od umów zakupu, że ja w pewnym momencie mogę podziękować, stwierdzić, że nie jest mi już dany sprzęt, dany środek potrzebny i zwyczajnie odłożyć go zwrócić go leasingodawcy, a nie trzymać go u siebie, nie ponosić kosztów związanych z utrzymaniem, funkcjonowaniem. Jak nie jest mi potrzebny, zwracam i tyle. Stąd zachęcam również do wykorzystywania tego mechanizmu. Spotykam się z nim rzadko, głównie w sytuacjach, gdzie mamy jakieś dosyć drogie maszyny, urządzenia, które będą służyć realizacji projektu. Maszyny czy urządzenia, których utrzymanie po kilku latach jest już zbyt drogie, więc będą wykorzystywane tylko w krótkim czasie, w krótkiej perspektywie czasowej. W każdym razie rozwiązanie polecam. Nie ma co się bać tego zakupu. Ten zakup jest jak najbardziej w porządku, ale inne metody finansowania są również ok. No i proszę pamiętać, jeżeli chodzi o finansowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, o takim podstawowym mechanizmie związanym ze wspomagającymi i bezpośrednio związanymi środkami. Wszystko, co powiedziałem w zakresie finansowania, nie dotyczy środków, które mają wartość jednostkową mniejszą niż 10 tysięcy. Poniżej 10 tysięcy będziemy mówili o wyposażeniu albo o wartościach niematerialnych i prawnych, ale nie związanych tymi ograniczeniami. Cięcie, tak, mieliśmy kolejne nieprzewidziane okoliczności związane z utratą sygnału, ale już jestem, proszę Państwa. I teraz tak, ale odcięło w dobrym momencie. Domknąłem zasady finansowania związane ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi. I teraz tak, w prezentacji znajdziecie Państwo zdecydowaną większość tych informacji, które są dostępne w wytycznych. Oczywiście w wytycznych jest ich odrobinę więcej, dlatego starałem się Państwu opowiedzieć o tym zagadnieniu tak możliwie najszerzej, z każdej strony do tego podchodząc i mówiąc o praktyce realizacji projektów, bo to Was pewnie będzie w dużym stopniu interesowało. Natomiast oczywiście pytania, jeśli się tam cokolwiek pojawia, wpisujcie, bo na razie jeszcze się nie aktywowaliście, ale ja będę przechodził do trwałości. Link do strony, co pokazywałem, do wytycznych, naturalnie, oczywiście. Już wrzucam wytyczne kwalifikowalności wydatków, może tak, główną stronę wytycznych. Wrzucam Państwu link do czata. W czacie będziecie mieli, proszę. To jest główna strona, na której są wytyczne kwalifikowalności i tam podkreślam rozdział 3, litery X, I, CC. Wpisałem Wam to w czat i rozdział 6.12. Tam są środki trwałe. W 3 rozdziale macie definicję, w 6.12 macie zasady finansowania i pozyskiwania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast teraz przenosimy się do trwałości. Trwałość jako zagadnienie będzie dotyczyć naszych projektów w taki bardzo specyficzny sposób, ponieważ ona jest bardzo ograniczona w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego. I teraz chcę Państwu pokazać, gdzie ona występuje w naszych projektach FS-u, ale też zaznaczam, bo zakładam, że pośród prawie 70
Państwa, którzy się tu znajdujecie, są i beneficjenci projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych i w związku z tym zaznaczam również, że ta trwałość ma trochę inny wymiar w projektach FRR-u. Udostępniam znowu ekran, żeby pokazać, gdzie mamy informacje o trwałości, żebyście Państwo mogli z nich sprawnie korzystać. Cały czas jesteśmy w wytycznych kwalifikowalności wydatków, cały czas funkcjonujemy sobie w tym dokumencie i trwałość znajduje się na stronie 25 w rozdziale 5.3. Cały rozdział jest jej poświęcony. Natomiast definicja, która jest bardzo dla niej ważna, znajduje się znowu w 3. rozdziale w słowniku. I ta definicja to tak zwany cross-financing, czyli finansowanie krzyżowe. Dlaczego on jest taki ważny? Bo trwałość w projektach infrastrukturalnych i inwestycyjnych dotyczy znacznie szerszego zakresu wydatków, a w projektach FS-u, w projektach tak zwanych miękkich, dotyczy tylko cross-financingu. I z tego względu musimy znać zakres i definicję cross-financingu. On ma swój rozdział w wytycznych kwalifikowalności. Nie chcę go teraz Państwu pokazywać, bo jesteśmy mocno ograniczeni czasem. Wiedzcie po prostu, że cross-financing to w naszych projektach Europejskiego Funduszu Społecznego przebudowa, rozbudowa, wszelkie kwestie związane z robotami budowlanymi, zakup nieruchomości i elementy infrastruktury na stałe przytwierdzone do nieruchomości. Wytyczne kwalifikowalności mówią o tym jako przykładowo o windach i podjazdach dla osób niepełnosprawnych. Ja natomiast dodam do tego place zabaw, dodam do tego osłony na kaloryfery. To bardzo modny temat. W województwie dolnośląskim wręcz przed sądem stanęło zagadnienie tego, czy jest to cross-financing. I poddam w wątpliwość elementy wyposażenia łazienek, takie jak armatura czy zlewy, czy umywalki. Bo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w 2019 roku orzekł, że takie elementy nie stanowią cross-financingu. Miałem okazję być pytany przez jedną z instytucji zarządzających programami, czy to cross jest, czy nie, bo jeden z wnioskodawców powołał się właśnie na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Więc tu pozostawiam pewną swobodę interpretacji, jeśli chodzi o wyposażenie łazienek, ale raczej stoję na stanowisku, że wszyscy będą chcieli, żeby to był cross-financing, bo generalnie wpisuje się w zakres samego crossu. Po co on nam jest? Jest nam potrzebny dlatego, że tylko koszty z nim związane są objęte trwałością. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony powoduje to trochę komplikacji. Spójrzcie proszę w wytyczne na tę 25. stronę, gdzie mamy opisane zjawisko trwałości. Ono jest opisane w ten sposób, że zachowanie trwałości obowiązuje w odniesieniu do infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych. Infrastruktura to po prostu środki trwałe. Ale te zapisy dotyczą tylko projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych. W przypadku projektów FS-u trwałość odnosi się wyłącznie do cross-financingu. I tym sposobem mamy tę trwałość bardzo ograniczoną. Czyli w takim razie, czy w odniesieniu do środków trwałych w projekcie FS-u jest trwałość? Nie ma. Jedyny wymóg to wykorzystanie tych środków trwałych po zakończeniu projektu do celów statutowych lub przekazanie instytucji podmiotowi działającemu nie dla zysku. I to jest taki
wymiar trwałości związany z środkami trwałymi, takiej trwałości powiedziałbym domniemanej, bo w samą definicję się tu nie mieści. Miałem zresztą na jednym ze szkoleń w ubiegłym roku, w 2019, można nie zauważyć, że już kolejny rok nam wskoczył. Proszę Państwa, miałem takie pytanie. Przyszła pani i mówi tak, kupowaliśmy konie do hipoterapii i psy do dogoterapii. One wartości jednostkowe mają powyżej 10 000 i zgodnie z definicją są środkiem trwałym. I teraz pytanie tej pani było zadane w kontekście trwałości. Ona bardzo ładnie je sformułowała, powiedziałbym bardzo delikatnie, czy jeśli taki koń lub taki pies nam się zużyje, to czy powinniśmy go wymienić na nowego? Więc odpowiedź była prosta. Jest środkiem trwałym, ale w projekcie FS-u środki trwałe nie podlegają trwałości. Miejmy nadzieję, że na tym przykładzie Państwo zapamiętacie to wyłączenie. I teraz co z trwałością? Jeśli macie cross-financing, jeśli macie koszty tak zwane crossowe, to musicie pamiętać o tym, że przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat no właśnie, nie od zakończenia realizacji projektu, tylko od tak zwanej płatności końcowej, czyli od wypłaty ostatniej transzy środków po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność. A te 3 albo 5 lat będzie trwała trwałość. Ale w projektach FS-u najczęściej nie ma końcowej płatności, ponieważ wszystkie pieniądze otrzymujecie zaliczką. To oznacza, że trwałość będzie biegła od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność, a to może być parę miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. Więc bardzo przestrzegam, żebyście, jeśli wasze projekty są objęte trwałością, przypilnowali tego, kiedy ona upływa. W łódzkim marszałkowskim wytłumaczono mi, znaczy nazwano mi to bardzo ładnie kiedyś, jeden z pracowników mówi, bo trwałość to się zaczyna, jak projekt się skończy, a ta płatność końcowa, czy zatwierdzenie końcowego wniosku, to jest tylko początek liczenia końca trwałości. Bardzo ładnie to sformułowali. No właśnie, czyli okres trwałości biegnie od zakończenia realizacji projektu do 3 lub 5 lat od tej płatności końcowej, a jak jej nie ma, to od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność. Dotyczy tylko crossu, ale już Państwa przestrzegałem, że w wielu projektach nie do końca właściwie oznaczono wydatki i nie do końca właściwie oceniono wnioski o dofinansowanie, a za niewłaściwe oznaczenie odpowiada jednak beneficjent. I wiele projektów ma oznaczone jako środki trwałe koszty, które powinny być cross-financingiem. Poręcze, podjazdy, place zabaw są pooznaczane jako środki trwałe, a powinny być crossem. Jeśli są crossem, realnie nie ma znaczenia, jak są oznaczone we wniosku o dofinansowanie, to w takim układzie po prostu są objęte trwałością. I tej trwałości wymagać może kontrola i może wymagać instytucja. Więc lepiej wiedzieć, co ma się napisane we wniosku o dofinansowanie i jaki stan faktyczny będzie występował. Ok, czyli mamy 3 lata albo 5 lat. Przypominam, 5 lat dla dużych przedsiębiorstw. Dużym przedsiębiorstwem jest każdy podmiot publiczny. Każdy, kto ma co najmniej 25% udziałów sektora publicznego, jest przedsiębiorstwem dużym, objętym 5-letnią trwałością. O dacie płatności końcowej, o której powiedziałem Państwu przed chwilą, macie informacje ujęte tutaj pod trójką. Natomiast ważny temat to naruszenie trwałości. Czyli czego nie wolno w okresie trwałości robić,
co z trwałością, co może powodować problemy, jeżeli będziemy mówili o trwałości. Po pierwsze, temat związany z zaprzestaniem działalności. Tutaj w punkcie 6 macie Państwo wymienione wszystkie naruszenia trwałości. Zaprzestanie działalności w okresie trwałości, jeśli on występuje, czyli zamknięcie danej działalności zupełnie, będzie powodowało, że mamy trwałość naruszoną. Poza tym zmiana własności elementu infrastruktury, która przynosi nienależne korzyści. Oczywiście możecie Państwo zmieniać swoją formę prawną. Może się zdarzyć, że jesteście podmiotem z sektora biznesu, jakąś formą spółki i nagle przekształcacie się, bo taka jest potrzeba, taka jest wola. Może być nawet taka fanaberia właściciela. Macie do tego prawo. Ustawa Prawo Przedsiębiorców jak najbardziej daje Wam taką możliwość, ale musicie poinformować instytucję o zmianie tej formy prawnej i o tym, że nowy podmiot odpowiada za trwałość projektu. I druga sprawa, taka zmiana własności związana ze zmianą formy prawnej nie powoduje nienależnych korzyści. Ale jeśli sprzedalibyście projekt i uzyskali z tego tytułu środki i sprzedalibyście element infrastruktury, który w projekcie był finansowany, czy zaczęli go wynajmować, dzierżawić, a nie było to przewidziane we wniosku o dofinansowanie, to naruszacie trwałość. I jednym z takich przypadków było pytanie burmistrza pewnej gminy, który mówi tak: mamy przestrzeń nad remizą Straży Pożarnej. Ona jest naszą gminy własnością. Zaadaptowaliśmy tę przestrzeń, zrobiliśmy remont, wstawiliśmy klimatyzatory, zrobiliśmy porządne okna i ten remont był realizowany na cele integracji społecznej. Projekt się skończył, natomiast kiedy my jako gmina możemy tę przestrzeń znowu oddać w użytkowanie strażakom, bo burmistrz ma taki pomysł, żeby strażacy wynajmowali tę przestrzeń na organizację wesel. No to też jest integracja społeczna, tylko specyficzna. I żeby tym sposobem zarabiali. Utrzymywali siebie jako stowarzyszenie. No i tłumaczę burmistrzowi, że jak projekt się skończył, to musi teraz złożyć końcowy wniosek o płatność. Jak ten końcowy wniosek o płatność zostanie zatwierdzony, no burmistrz już czeka, mówi: to wtedy? Ja mówię: nie, absolutnie. To od tego momentu jeszcze 5 lat. Więc ta trwałość i koszty crossowe w pewnym stopniu blokują możliwość realizacji określonych przedsięwzięć, zmiany przeznaczenia, czy chociażby działalności komercyjnej, jeśli nie była ona przewidziana w projekcie. Później najtrudniejsza, najgorsza przesłanka: nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, cele lub warunki realizacji. To trzeba uprościć. Zmieniliście przeznaczenie infrastruktury. Czyli remontowaliście pod działalność żłobka i w tym momencie zrobiliście tam sklep komputerowy. Tym sposobem absolutnie, całkowicie zmieniliście przeznaczenie i naruszacie trwałość. Tego w okresie trwałości nie wolno robić w ramach żadnego z projektów, jeśli ta trwałość obowiązuje, czyli jeśli mamy koszty crossowe. Trzeba się mocno zastanowić nad tym, czy ja chcę ponosić wydatki w ramach cross-financingu, bo będzie trwałość, i później trzeba się mocno zastanowić, w jaki sposób kontynuował będę działalność i na co ma być przeznaczona ta infrastruktura. Oczywiście, jeśli kończy się projekt, coś podziała 2 lata powiedzmy, to nie jest tak, że nie mogę później ze żłobka zrobić przedszkola. Jeśli to funkcjonuje w podobnym obszarze tematycznym, to za zgodą instytucji, co prawda, po zgłoszeniu jej takiego faktu, ale mogę dokonać takiej modyfikacji. Ale pierwotnych celów, pierwotnego przeznaczenia nie wolno mi w okresie trwałości zmienić. Jest jeszcze taki bardzo specyficzny punkt dotyczący przeniesienia
inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych poza obszar Unii Europejskiej 10 lat od daty płatności końcowej. To jest taka wydłużona trwałość. Ja go nigdy poważnie nie traktowałem, mieszkając całe życie w Warszawie, ale jak 1,5 roku temu przeniosłem się do Elbląga, to zauważyłem, że teren poza Unią Europejską znajduje się stosunkowo blisko. W związku z tym, no po prostu realne zagrożenie trwałości może występować. Jeśli chodzi o zasadę trwałości, jedynym takim realnym zwolnieniem z zachowania trwałości jest upadłość. Upadłość nie będąca oszukańczym bankructwem, czyli taka szczególna sytuacja, gdzie po prostu beneficjent nie wytrzymał finansowo. Za każdym razem, kiedy beneficjent zaprzestanie działalności, instytucja musi dokładnie sprawdzić, czy ta upadłość nastąpiła i czy nie są to jakiegoś rodzaju zabiegi kreatywnej księgowości związane z próbą uniknięcia tego zachowania trwałości. Jak się za naruszenie trwałości odpowiada? Proszę Państwa, liczy się okres naruszenia, czyli jeżeli powiedzmy po 2 latach z 3 lat trwałości zaprzestałem działalności, to 1/3 całego okresu trwałości jest naruszona i zwraca się środki dofinansowania proporcjonalne do okresu naruszenia, czyli 1/3 środków dofinansowania z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, będę zwracał do instytucji. A więc bardzo trzeba uważać na trwałość. Ona jest badana przez 2 narzędzia. Oświadczenia o zachowaniu trwałości, które składa się co roku. Jak instytucja zatwierdzi Państwu końcowy wniosek o płatność, to wezwie Was do składania takich oświadczeń, jeśli będzie trwałość. I drugie narzędzie to kontrola trwałości. One w tej chwili są mocno ograniczone ze względu na pandemię. Natomiast miałem okazję prowadzić tę całą serię zajęć dla beneficjentów w Szczecinie i tam sporo opowiadałem o tym, jak te kontrole w tej chwili i w ogóle przebiegają. I no są narzędzia, które pozwalają badać trwałość nawet w tej chwili w czasie pandemii. Są kontrole, które po prostu odbywają się online. I jeszcze jedna kwestia dotycząca trwałości, bardzo specyficznej, bo związanej tylko z projektami FS-u, trwałości rezultatów. To jest zjawisko, które dotyczy już nie tylko cross-financingu, a po prostu określonych rodzajów działalności w projekcie. Jeśli przedmiotem mojego projektu jest na przykład utworzenie jakiejś placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych, dla seniorów, czy utworzenie oddziału w żłobku lub przedszkolu, to bardzo często regulamin konkursu nakłada na mnie obowiązek zachowania trwałości rezultatów. Ten obowiązek znajdzie odzwierciedlenie w opisach we wniosku o dofinansowanie. I na czym on polega? On polega na gotowości po zakończeniu realizacji projektu do świadczenia usług, które świadczyliście w ramach projektu. On nie wymaga zachowania zatrudnienia całej kadry, ale ma na celu zabezpieczenie tego, żeby nie zaprzepaścić potencjału projektu. Czyli jeśli świadczyłem usługi wypożyczalni, mam tu w Elblągu taki znajomy podmiot, który realizuje projekt na rzecz osób starszych i mają wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. I w sytuacji, w której podopieczni teraz w projekcie korzystają z wypożyczalni, projekt się kończy, to beneficjent ma obowiązek poinformować, że ten sprzęt jest dostępny, że można go wypożyczać dalej i w okresie 2 lat, w większości wypadków to są 2 lata, albo jeśli nie 2 lata, to okres, przez jaki był realizowany projekt,
I w okresie tych 2 lat, jeśli będzie potrzeba, to beneficjent ma obowiązek udostępniać taki sprzęt. Jeśli nie będzie zainteresowania, jeśli nie będzie potrzeby, obowiązku nie ma, ale trwałość rezultatów wymaga ogłoszenia, poinformowania, że jest dostępność takich usług i w razie potrzeby ich zapewnienia. To wygląda może nie w takiej intensywności, może nie w takim czasie, nie w takiej ilości, w jakiej były świadczone w projekcie, ale jeśli zajdzie potrzeba, trzeba to zabezpieczyć. W projektach żłobkowych czy przedszkolnych wygląda to w ten sposób, że utworzone miejsca mają być dostępne. Jeśli zrekrutują się na nie dzieci, super. Jak się nie zrekrutują, nie ma z tym żadnego problemu, ale mają być dostępne dla potencjalnych kandydatów. Drodzy Państwo, wyszliśmy od środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych przez praktykę realizacji, finansowanie, dotarliśmy do trwałości, która jest bardzo wąsko podejmowana w projektach FS-u, no i ostatecznie do trwałości rezultatów. Ja za oknem mam dzwony Elbląskiej Katedry, które mi przypominają, że jest godzina 12, więc powinienem skończyć gadać. W związku z tym zamykam część wykładową i przechodzimy do pytań. Bardzo zachęcam do zadawania pytań w czacie. Jestem do Państwa dyspozycji, jeśli się tylko pojawią. O, już przygotowane było jedno, widzę i jest. Bardzo dziękuję za tłumaczenie panu Marcinowi. Widzimy się pewnie też niedługo. No i przechodzę do odpowiadania na pytania.